Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGallery. W dzisiejszym wideo zajmiemy się wydarzeniem Behemoth Trials, czyli minigierką typu uciekaj albo zgiń. Wydarzenie to rozegram dla Was jako gracz free-to-play, czyli nie kupiłem żadnych pakietów powiększających siłę czy zasięgi mojego Behemota. Wszystkie fiolki, rdzenie czy exp Behemota wypadły z pierwszych 9 plansz. Wszystko po to, żeby pokazać, że free-to-play w State of Survival też może. Starałem się rozdysponować talenty behemotów, zarówno T-Rexa, którym gram, jak i małpki, aby maksymalnie wzmocnić te aspekty gry, z których będę korzystał. Czyli skupiłem się na zdrowiu i zasięgu ataków. Tak przygotowany ruszamy do najtrudniejszej 10. planszy w wyzwaniach behemotów. Chciałbym jeszcze w międzyczasie przypomnieć Wam o kampanii AppGallery. Trwa ona do 31 maja, więc to już końcówka, ale doszły mnie słuchy, że AppGallery Europa szykuje kolejne kampanie dla graczy. Wracając do kampanii, za zakupy pakietów w State of Survival otrzymujecie kryształy AppGallery, które to kryształy wymienicie na kupony i można tymi kuponami płacić za kolejne pakiety w grze, tak jakby była to zwyczajna waluta, której używacie na co dzień. Tutaj warto jeszcze pochylić się nad tym, w jakim kraju rejestrujesz swoje konta AppGallery. Zdecydowanie polecam tutaj Turcję, ponieważ przez stale osłabiającą się lirę turecką Wasze pakiety będą kosztowały mniej, albo inaczej. Za tę samą kwotę inwestycji kupisz więcej pakietów w State of Survival. Wróćmy do Behemoth Trials. Jak już pewnie zauważyliście, na samym początku skupiłem się na umiejętnościach związanych z atakami w zwarciu, czyli tymi z bliska. Na samym początku gry są to zdecydowanie najlepsze skille, jakie możecie dostać. Daleko w tyle zostawiałem miotacz ognia czy karabinek maszynowy, chociaż ten ostatni wcale nie jest taki najgorszy. Jeżeli chodzi o tylne umiejętności Behemota, to zdecydowanie tylko i wyłącznie przede wszystkim i nie wiem jak to jeszcze mógłbym podkreślić, wieżyczki Tesli. Mają jedną zaletę, która kosi konkurencję, mianowicie strzelają do tyłu, więc nie ma problemów w późniejszym etapie gry, kiedy trzeba pokonać bossów, którzy są od nas silniejsi i mają masę zdrowia. Bomby i pociski zapalające atakują zgodnie z ruchami wskazówek zegara. I oczywiście można pokonać bossów korzystając z nich, ale trzeba biegać w kółko i pilnować, aby zombie wpadały dokładnie w okręgi, które będziemy bombardować. Jednym słowem jest to dosyć skomplikowane. W przypadku ataku elektrycznego jedynym, do czego będziemy zmuszeni w końcowym stadium wydarzenia, to po prostu dużo biegać w kółko i w kółko, aż do znudzenia, a raczej aż do uśmiercenia ostatniego z zakażonych bossów. Kolejna równie ważna rzecz to pasywna umiejętność przyspieszania chodzenia naszego Behemota. Niezależnie od tego, którego potworka wybierzemy, umiejętność szybszego chodzenia wybrana co najmniej 3 razy, czyli łącznie dająca 15% przyspieszenia marszu, w zupełności wystarczy, aby spokojnie uciekać przed zakażonymi bossami, powolutku zwiększając dystans do nich. Bardzo przydaje się również pasywna umiejętność odzyskiwania zdrowia na poziomie co najmniej 8%, czyli należałoby zebrać ją co najmniej 4 razy. Wtedy możemy bardzo szybko odzyskać zdrowie i co jakiś czas atakować w zwarciu. No dobra, a co z pozostałymi umiejętnościami? Na przykład redukcją otrzymywanych obrażeń, czy zwiększeniem obrażeń broni Behemota, albo lepsze rakietowe paliwo do bomb i pocisków? Cóż, nie twierdzę, że są złe, ale podczas wyzwań Behemotów dostajemy do dyspozycji około 20 talentów czy umiejętności. To od nas zależy, jakie rozdysponujemy. Możemy pójść w całości w umiejętności przydające się tylko w pierwszych 6 minutach gry. A co później? Będziemy grać jedną planszą przez 20 minut? No, nieciekawa perspektywa. Dlatego uważam, że trzeba znaleźć równowagę. I dlatego zbieramy części umiejętności, które są ważniejsze w pierwszych 6 minutach, a część przyda nam się dopiero w drugiej części wydarzenia. Stąd z umiejętności pasywnych szczególnie polecam te, które pomagają odnawiać nam zdrowie oraz przyspieszają marsz. Wszelkie inne będą miłym, ale kosztownym dodatkiem, bo nie jesteśmy w stanie zwiększyć puli dostępnych umiejętności. Zawsze będzie to około 20. To znaczy, jeśli chcielibyśmy być bardzo dokładni, od 18 do 22. I zależy to od pierwszej części gry, a dokładnie ilu zakażonych udało nam się zniszczyć. Wraz z upływającym czasem i malejącą liczbą bossów zombie będziemy mogli od czasu do czasu użyć ataków w zwarciu, które są zdecydowanie mocniejsze i zadają więcej ran zakażonym. Dzięki temu przyspieszymy trochę nasze końcowe zwycięstwo. A Ty jaki masz przepis na sukces?
Bardzo jestem ciekawy, czy obraliście tę samą strategię, czy może zaskoczycie mnie czymś całkowicie innym. Napiszcie w komentarzach swoje sposoby na wydarzenie wyzwań behemotów. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka. To w zasadzie nic nie kosztuje, a jednak sprawia, że czuję, że to co robię jest potrzebne. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na polu walki. Cześć!